sawanna się pali. Prawdziwy pożar buszu sawanny. Tak wygląda na własne oczy. To jest zupełnie samoistne, naturalne, występujące tutaj zjawisko. I już wiemy, dlaczego Senegal jest czystszy od Mauretanii, bo wraz z pożarem buszu wypalają się również plastiki, które leżą na poboczach. I jest ich całkiem sporo. Jedziemy samochodem, jedziemy i coś mi trzeszczy. I za cholerę nie mogę dojść, co to jest. Zatrzymujemy się autem, myślałem, że jakiś pasek, no coś się dzieje generalnie. A nie, tak brzmi las na sawannie. To są cykady. Ciekawe, jak dzisiaj będziemy spali. To jest kopyt termitów. Na pewno jakiś mrówkojad, który chyba też zjada termity. Miałby tu niezłą zabawę. Jezu, jakie jest powietrze cieplutkie. Ja wam, chłopaki, dziękuję, że byście mnie tu zabrali. To jest genialna sprawa. Czuję się jak w piekarniku. Całe życie marzyłem, żeby być w piekarniku. Jest gorąco jak cholera. Pocimy się. To co wypijamy, to zaraz wypacamy. Teraz jedzie Tomek. Gabriel siedzi z tyłu w cieniu. I udaje Greka. W sumie to załatwia sprawy robocze. Dzieci nas pozdrawiają albo wołaniem kado, czyli mały prezent, albo jak im się nie zatrzymamy, nie zwalniamy, to wtedy nas pozdrawiają środkowym palcem. Internet mamy nawet 10 GB daty do wykorzystania, tylko że co z tego, jak nie ma albo zasięgu, albo zasięg jest taki, że nie można nic wysyłać, więc widzieliśmy małpy, co widzieliśmy poza małpami? Ptaki jakieś duże, ale nie dało się sfotografować, bo uciekły. Termity. O, termitiery takie ogromne. Pewnie coś jeszcze zobaczymy. Zobaczcie, pot się leje z nas po prostu jak nie wiem z czego. Dawno się tak nikt chyba z nas nie spocił. Żarło zdechło i droga się skończyła. I wracamy na porządny, prawilny, afrykański grunt. Tak się jeździ. Tak wygląda prawdziwa afrykańska droga. Nie jakiś tam asfalt. Tomek sobie właśnie wjechał. Wyobraźcie sobie, że taką drogą można kiedyś było jechać 600 km. Otwórz tą szybę, bo jest za gorąco. Ale coś tu wiedzie. Zaraz możemy gadać. Teraz możemy gadać. Jedziemy. Bardzo wąsko. Jest bardzo ciasno. Bardzo ciasno. Ale kupiłem wazelinkę, także będzie dobrze szło. Jak posmarujesz, tak pojedziesz. W tych pięknych okolicznościach przyrody zabrałem przyjaciół na wycieczkę nad rzeczkę. I teraz Tomasz przejeżdża przez tą piękną rzeczkę. Tam pan motongiem dał radę, powoli. Co nie wiedzie? Dajesz! Jednak nie. O! Bez blokady. Podchodźcie! Czy co, wracamy? Tak, podejść. No i co? Można! Co nie wiedzie, jak wiedzie? Myślę, żeś nawet dyfra nie zapiął. Jakbyś go zapiął, to pewnie by poszedł jak w masło. Najpierw miał być na sam koniec, jakby się nie Aha, udało. trzy razy normalnie i raz
Aha, to są takie wyzwania stawiasz, żeby się pomęczyć trochę. No nie można sypić łatwo. Szyfer to jest ostatni as. Tak. As w rękawie. To była droga na skróty. Zaoszczędziliśmy w ten sposób 1,5 kilometra, żeby zaoszczędzić trochę paliwa. Ale ile radości z tej oszczędności? No. Gabriel po prostu tutaj już robi. Zzieleniał Gabriel, bo myślał, że zostaniemy w tym buszu i nas jedzą małpy. A tam małp nie było, tylko są takie petit cadeaux tutaj już czekają. One by nas znalazły i nas wyciągnęły za długopis na przykład. Telefony nam się przegrzewają, napisane jest, że musi się schłodzić, więc od czasu do czasu wkładam go do lodówki i się schładza. O Gabrielu, Gabrielu, Tomek skręcił w złą drogę i teraz jedziemy w złym kierunku. Aczkolwiek równolegle do głównej asfaltowej drogi. Może się uda, a może się nie uda i będziesz ciągnął to auto. Dobra, już nic nie mówię, bo kurwa się nerwy cię biorą. Tutaj ludzie się nie spodziewają samochodów na drogach, jeżdżą tylko motorami. Uwaga, dziura. Wielka dziura, bardzo wielka moja dziura. Dotarliśmy do mety dzisiejszego odcinka. Mamy pójść oglądać wodospad. Tu oczywiście białego próbują skroić w każdy możliwy sposób. Wszędzie się drą kado albo płać. Więc płaczemy, płacimy, mniejsza o to. Gorąco jest jak w piekle. 47 stopni chyba dzisiaj był rekord na termometrze w samochodzie jadącym. Na zewnątrz około 41. iPhone'a musiałem włożyć do lodówki, żeby go schłodzić, bo po prostu nie był w stanie funkcjonować. Dostałem komunikat, że nic nie ponawiguje, nic nie pofilmuje, bo jest za gorąco. No i co? Plan na dzisiaj pójść nad wodospad, zmoczyć się, zwilżyć, nawilżyć, potem się zdezynfekować, będziemy siedzieć, dobrze się bawić. Jutro wjeżdżamy do Gwinei i pojutrze do Sierra Leone i powoli zbliżamy się do mety rajdu. Taką dróżką z panem przewodnikiem. Tak sobie idziemy do wodospadu. Tu po drodze jeszcze takie atrakcje, że jednego widzieliście, a tego jest pełno. Co chwila jakiś kopiec termitów. Kroksy to nie jest najlepszy sprzęt na taką drogę. Kamienie, no i taki półgodzinny podobno marsz. Nie żebym lubił, ale co mam za wyjście? Jak meldują nasze ekipy przyjaźnione, podobno woda jest genialna. A jak melduje Trybek za tamtymi wzgórzami, za wodospadem po jego drugiej stronie jest Gwinea. Przy wodospadzie jesteśmy, dymaliśmy tutaj po tych kamulcach, podobno 4 km, ale nie wierzę w to, bo już bym kogoś chyba udusił, jakbym musiał tyle iść po tych kamieniach. Woda jest zimna jak cholera, przyjemna ochłoda po dniu w piekle, 40-stopniowym. Takie cuda. Takie cuda w Senegalu. No dobra, to ile tu mamy? Około 80 metrów. Nie ma według mnie, ale wiemy jak wygląda od góry. A, okej. Ale to co widać to jest 14 pięter max. No tak myślę, że tak może być. Ale mroźna woda. Widziałeś, co ty masz kurwa za paczkę? Murzyna wieziesz. Kurwa, murzyna wieziecie na kurwa na tym. Na spoilerze siedzi.
Tak wygląda kuchnia o poranku na sawannie. Burdel w samochodzie wygląda tak. Dzień dobry. Roli ze swoim towarem, to tam będziesz szamał, szamanie. Zupa gulaszowa. Zupa gulaszowa. Wjeżdżamy dzisiaj do Gwinei i będziemy bez łączności, bo nie będziemy kupować lokalnej karty z różnych względów. Życzcie nam powodzenia, bo dzisiaj będzie bardzo ciężki dzień, praktycznie całość offroadem. Ja się biorę za moje jedzonko po meksykańsku, bananka i ruszamy przed siebie. Tak wygląda nasz camping za całe 10 euro. Już większość ekip wyjechała. Dziękujemy sponsorom ACP i Citroen BX Polska za zalanie naszego pojazdu. Czarny szatan, zapewne Wam dziękuję za to, że te pieniądze spożytkowali w troszeczkę inny sposób, wydali na naprawę silnika. Oni na masce nic nie napisali, bo oni mają maskę czystą. Ty piszesz na maskach i to od ciebie zależy, co jest napisane. Tak jest. Także słuchajcie, jeszcze raz Wam dziękujemy, jedziemy dalej, zostało nam jeszcze kilka dni, a potem chyba z kilka tygodni, żeby wrócić do Polski tymi 2 pojazdami. Jeszcze raz dzięki. Wyjechaliśmy z naszego biwaku w Senegalu, ostatniego biwaku w Senegalu i pędzimy do Gwinei, nieodkrytej przez nas jeszcze Gwinei. Rozkoszujemy się w tej chwili ostatkami asfaltu, bo później go już nie będzie. Im będzie wesoło. Dzisiaj plan zakłada jechać od 10 do 12 godzin drogami różnej jakości. Na razie jest dobrze. Przez 40 km, a później to się zobaczy. Po 40 km asfaltu dojechaliśmy do pięknego skrzyżowania i skręciliśmy w lewo na drogę tego typu. Obawiam się, że przez najbliższe 200 km właśnie taką drogą będziemy jechać, a może i nawet przez 300. Zobaczymy, co czas pokaże. Tak się jedzie po senegalskiej sawannie. Zasuwamy do Gwinei. Co chwila są takie przepusty na rzeki okresowe, jak ten w tej chwili. O. 450 km po szutrach i czerwonych drogach. Samochód jest po prostu wypełniony tym czerwonym pyłem. Atrakcja jest średnia na jeża, ale co tam? Jak komuś się nie podoba afrykański pył, to przecież zawsze może oglądać relacje na YouTubie z różnych wypraw. A my po to przyjechaliśmy tutaj, żeby przeżyć coś fajnego. Dojechaliśmy do senegalskiej granicy, ustawiamy się samochodem, a potem ustawiamy się w tej pięknej kolejce, żeby z tego pięknego kraju wyjechać. Oczywiście przejście graniczne jest piesze, można by tak powiedzieć. Zobaczcie, jaka jest piękna kolejka. Tu jest szlaban i tak wygląda przejście graniczne właśnie. Przejście graniczne między 2 krajami w Afryce. Senegal i Gwinea. A to jest budynek graniczny, bo tam cała kolejka, tam musimy iść z paszportami i się tam odstemplować, czy nie wiem co, że wyjeżdżamy. Piotr też trzyma telefon w lodówce. Idzie po telefon. Jakbyście nie kupowali gejfonów, tylko Samsungi, to nie trzeba by było wsadzać do lodówki. Ja chłodzę się od swojego telefonu. Zobacz, kurwa. Dobre. To tylko nam się grzeją, nie? Telefony, tak. Nie, telefony się nie grzeją, grzeją się... Gejfony się grzeją. Gejfony się grzeją. Telefony działają. Nie, podoba mi się tutaj, podoba mi się. Przejście czy wyjazd z Senegalu zajął nam całą godzinę. Jest godzina 13 i teraz jedziemy w kierunku Gwinei. Także wyjechaliśmy z jednego kraju, jedziemy do drugiego kraju i będziemy znowu stali w kolejce. To jest ziemia niczyja pomiędzy Senegalem a Gwineą. Jest to droga krajowa numer nie wiem jaki, prowadząca właśnie do granicy gwinejskiej, którą pokonujemy z prędkością pędzącego żółwia. Dziury są niesamowite. Cała ta ziemia niczyja to jakieś chyba 8 km jazdy, ale to tak naprawdę jest jazda wzdłuż granicy, a nie przez granicę. Za 350 metrów skręć lekko w lewo. No, to jest niepojęte, jakimi drogami my tu jedziemy. Nikomu się nie chce wierzyć, że tędy można, że to jest droga do granicy. Powiem wam tak, kurwa, hardcore wysokich lotów. Na takich drogach też jeszcze mnie nie było. Tomek, byłeś? Nie. No. No i tak jedziemy i jedziemy sobie. 300 parę kilometrów przez sawannę.
Ci na szczęście nie krzyczeli, ale jeszcze w Senegalu bez przerwy było kado, 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 monsieur, kado, kado, kado. To jest prezent po polsku. Oni tu wszyscy chcą prezentów. Tak zostali nauczeni przez białych. Oszaleć można. Prosto przez około. Nie ma kado dla pana. Kado, kado, monsieur, kado. Kado, kado. Niech mi ktoś powie, że my jesteśmy normalni. Tak, jesteśmy normalni. Mów za siebie. Jesteśmy nieprzemakalni. Jesteśmy nienormalni. Tak wygląda przejazd do granicy senegalsko-gwinejskiej. Kamień, ogromny kamień, uwaga, nie chcemy na nim zostać. Jakby się ktoś wybierał w tę stronę samochodem, to życzę mu wszystkiego najlepszego, a przynajmniej dobrego nawigatora. Wjechaliśmy do Gwinei. Droga do przejścia granicznego to było chyba 100 km takiego szerokiego offroadu. Trochę mamy tego dosyć, więc wjechaliśmy na krajówkę. Różni się tylko tym, że jest gładsza i szersza. Ale kolor i doznania są podobne. Powiem wam szczerze, że tak naprawdę to ja nie lubię dzieci. A od dzisiaj to zacznę jeszcze do tego nienawidzieć. Właśnie w czasie tej podróży te dzieciaki tutejsze są po prostu niemożliwe do zniesienia. Ciągle wołają prezentu i tak dalej. Czepiają się samochodów, rzucają kamieniami, robią różne cuda. No udało im się urwać nam nasz spoiler z tylnej klapy. Rajdowy. Wyrwały go z korzeniami, próbując nam wskoczyć po prostu na samochód. Nie chcę używać brzydkich słów, więc nic więcej nie powiem. Sami sobie dośpiewajcie. A my jedziemy dalej. Na razie. Jesteśmy na drodze krajowej. Gwinea to jest jakaś absolutna aberracja. Zostało nam jeszcze tylko 55 km tą przepiękną drogą przez Gwineę. Jest zajebiście. Chyba najbardziej koszmarna noc, mam nadzieję, za nami. Ja tutaj upiekłem kiełbaski. W roadbooku napisali, że są mili, fajni, nie próbują wydymać białych. No białych może nie, dymają wszystkich. To jest 500 euro. Jesteśmy piękni i młodzi. Ja jestem łysy. To, że tak wyglądam, to znaczy, że właśnie tak wyglądam. Jutro meta. Cóż, meta rządzi się swoimi prawami. All my friends